Wczoraj, 22 kwietnia, w ramach warszawskiego weekendu księgarni kameralnych w antykwariacie Atticus odbyło się spotkanie zatytułowane Podróż po krainie polskiego designu książkowego lat 1945-1989. Zanim się zaczęło, prowadzący spotkanie Juliusz Kłosiński, właściciel antykwariatu Atticus, do ostatniej chwili przygotowywał wystawę, żeby pokazać możliwie wiele ciekawych przykładów książek i ilustracji najbardziej znanych postaci polskiego designu tego okresu. No i nagle... Nazywam się Juliusz Kłosiński, prowadzę tutaj w okolicy krakowskiego przedmieścia, nie od początku w tym miejscu antykwariat, w zasadzie od początku lat 90., także tradycja jest dosyć długa. I dzisiaj w ramach warszawskiego weekendu księgarni kameralnych chciałem powiedzieć parę słów na temat polskiej ilustracji książkowej i projektowania graficznego okresu 45, 89, 90. Temat wynika oczywiście z moich zainteresowań i fascynacji ilustracją książkową, również tego okresu powojennego. W pierwszej części wykładu Julek Kłosiński skoncentrował się na okresie tuż powojennym. Zacząłbym tutaj może od okresu pierwszego, czyli zaraz po wojnie, po zniszczeniach wojennych. Bardzo szybko w 1946 roku, tak jak pisze w swojej pracy o grafice książkowej Piotr Rybson, dotykając również tego okresu krótkiego powojennego. Rynek się odrodził, powstało około 200 kilkudziesięciu wydawnictw. Opowieść była ilustrowana bardzo bogatym materiałem ze zbiorów właściciela antykwariatu, który przedstawił Przeze mnie bardzo projektantów, ilustratorów. Tutaj się ścierało kilka wpływów, bo ścierała się szkoła jeszcze przedwojenna, znanych, doświadczonych i uznanych grafików, plus graficy też doświadczeni, ale powiedzmy, że współpracujący bardziej w ramach systemu komunistycznego. Była też mowa o najciekawszych ilustratorach kolejnych dekad, rozwoju różnych nurtów ilustratorskich i najciekawszych pracach najwybitniejszych postaci polskiego ilustratorstwa, choćby Henryka Tomaszewskiego. Z kolei z bardzo później wpływowych osób na pewno wskazałbym tutaj na wczesne prace Tomaszewskiego, słynnego ojca polskiej szkoły plakatu i ilustracji. Tutaj akurat nietypowa jego książka, bo taka dosyć, znaczy chodzi mi o projekt graficzny, jest to po prostu wydanie pana Tadeusza z wydawnictwa Książka, 45 rok. Taka liternicza okładka z podobizną wieszcza. Tomaszewski później odegrał ogromną rolę. Tak przeskoczę troszeczkę, ale korzystając z okazji. W rozwoju książki w Polsce. Osobnym wątkiem opowieści była historia okładek związanych z kulturą antyczną, stanowiącą ulubiony temat Juliusza Kłosińskiego. Nie zabrakło też opowieści o jednym z kluczowych wątków rozwoju polskiego designu, czyli Takim ekspresyjnym tematem jest ilustracja dziecięca. No i tutaj kilku gigantów tematu na czele z Janem Marcinem Szancerem, bogato reprezentowane jego wydawnictwa jeszcze z lat 40., później 50. i 60. okładki, na których ilustracji na których wychowało się kilka pokoleń temu. w samym centrum znalazła się też cudowna okładka do książki Kerna Ferdynand Wspaniały. Juliusz pokazał też inne okładki związane z tematyką kultury starożytnej. Wracając do tematu wydawnictw o kulturze antycznej, edycji tekstów. Tutaj z kolei przykład Jana Młodożeńca. Myślę, że taka okładka znakomicie oddająca ducha antyku.
Pokazano też edycje ważnych prac filozoficznych, szczególnie kluczowe serie prezentujące dzieła filozofów. Nie mogło też zabraknąć uwag o innych pomnikowych seriach wydawniczych z okresu PRL. Ważne jakby dla mnie ze względu na to, że bardzo często przewijają się, czy kiedyś może przewijały się w ogóle w antykwariatach. Mam tutaj na myśli taką sztandarową prorocką serię, czyli seria Rodowody Cywilizacji, popularnie zwana Ceramowską. Aż wreszcie Zakończyłbym tutaj takim zestawieniem różnych okładek Mariana Stachurskiego. Też nietypowa dla niego, bo okładka taka fotomontażowa, nawiązująca może do tradycji polskiej okładki fotomontażowej, więc zapoczątkowanej ze wspaniałymi wynikami jeszcze w międzywojniu. Juliusz Kłosiński powiedział też o książkach, Żeby jeszcze punktowo kilka wymienić ciekawych nazwisk, to już lata 80. Okładka Stasysa Eidrigevičiusa. Nawet po pytaniach od publiczności, po zakończonym spotkaniu, trwały jeszcze długie dyskusje o najlepszych i najciekawszych osiągnięciach polskiego designu książkowego nie tylko z lat 1945-89. Zapraszamy do antykwariatu na Krakowskie Przedmieście 12 i na stronę www.atticus.pl.